No słuchajcie, wielu powie, że to całe OZE to kompletnie nie ma sensu, że to są pieniądze wyrzucone w błoto. No ale teraz trzeba się nad tym zastanowić, skąd bierze się takie podejście. No bo to nie jest tak, że to wszystko jest bez sensu, że to się nie zwraca, tylko że to całe OZE jest dla rozsądnych osób. Jest dla osób, które wiedzą, do czego to służy, jak to ma działać i po co w ogóle biorą się za instalowanie tego, za inwestowanie w te rozwiązania. Jak jesteście ciekawi, jak to wygląda, to zapraszam na dzisiejszy odcinek. No i właśnie. No i teraz się skupmy, jak tak naprawdę to wygląda i z czym to się wszystko je. No weźmy sobie dla przykładu taką pompę ciepła. Wiele osób mówi, nie, to nie ma sensu, po co mi pompa ciepła, przecież to nie działa, to są wyrzucone pieniądze, lepiej palić w jakimś kotle stałopalnym i tak dalej. Pompa jest droga. No i teraz zobaczcie, taka pompa ciepła, czy ja mam pompę ciepła u siebie, duży dom, jestem w stanie spokojnie go ogrzać. Natomiast według mnie to jest idealne rozwiązanie, ale znowu dla osób świadomych, bo trzeba pompę dobrze dobrać do parametrów budynku. Trzeba dobrze dobrać do swojego jakby upodobania, prawda, na temperaturę, na te wszystkie parametry. To nie może być tak, że chcę pompę ciepła, no to gdzieś tam dzwonię albo sobie szukam po aukcjach, kupuję, przyjeżdża to kurierem, stawiamy to na szybko, byle stało, byle coś tam było i że już to nam będzie funkcjonować. No nie, tak nie będzie. Musimy znać parametry budynku, musimy wiedzieć, czy mamy ogrzewanie podłogowe, czy grzejniki, prawda, jak to jest wszystko wykonane, dobrać do tego odpowiedni bufor, to wszystko prawidłowo skonfigurować, inaczej to działać faktycznie nie będzie. I ktoś potem powie, no ta pompa ciepła, no ileż to energii pobiera. No ale co energii nie pobiera dzisiaj? Czy jeżeli palicie ekogroszkiem, czy jakimś tam olejem, prawda, piec olejowy, czy peletem i tak dalej, czy węglem nawet ktoś pali dalej dzisiaj, czy uważacie, że to nie jest energia? Czy to nie kosztuje? Czy nie trzeba kupić tego paliwa, żeby to funkcjonowało? Jedni powiedzą, no dobrze, no ale to tam tańsze, nie tańsze. To wszystko zależy. Zależy od rynku, zależy od jakiegoś tam koniunktury, tak, od wielu, wielu elementów. Od tego, kiedy kupicie, czy kupicie na zimę, przed zimą ten opał, czy kupicie go, nie wiem, w lecie, kiedy będzie tańszy na przykład. Jest szereg rzeczy, które ma wpływ na to, ile to będzie kosztowało. Natomiast pompa ciepła, to oczywiście, to nie jest super wspaniałe rozwiązanie i takie jakby rozwiązanie na wszystko. To nie jest perpetuum mobile. Pompa ciepła nie wytwarza energii z niczego. Ona potrzebuje do pracy prądu elektrycznego, żeby funkcjonowała, a jakby to ciepło, które dodatkowo generuje, powstaje ze sprężania powietrza. Weźcie pod uwagę, że taka pompa ciepła, bo takich jest najwięcej pomp, powietrze, woda, prawda, bo takich powiedzmy mówimy sobie w tej chwili, no to ciepło bierze się właśnie z powietrza. To jest ten dodatkowy czynnik, który ma powiedzmy tą temperaturę na ogół na tyle wysoką, że pompa, no zgodnie z tym, że jak rośnie ciśnienie, prawda, jak jest w układzie jest sprężane to powietrze, no to z automatu to powoduje, że rośnie temperatura. I jak do tego się dołoży jeszcze wspomaganie elektryczne, no to się okazuje, że mamy o wiele więcej ciepła. I dlatego możemy ten budynek ogrzać. Natomiast to jak on będzie ogrzewany, do jakiej temperatury, no jak to będzie długo działało, czy kwestie defrostów i tak dalej, to są szereg jest rzeczy, które no nie można wszystkiego w jednym materiale omówić, bo byśmy, słuchajcie, tutaj mogli rozmawiać 5 godzin i ja bym tego nie omówił. Natomiast tutaj chodzi o to, żeby mieć odpowiednio dobrany bufor, odpowiedniej pojemności, żeby przy tych defrostach, na przykład jak ktoś ma ogrzewanie grzejnikowe, żeby się ten budynek nie wychładzał nadmiernie, żeby ta woda z tego układu nie wychodziła na odmrożenie pompy, po czym znowu potem, zanim się zagrzeje, to potrzeba kolosalnej ilości energii. Po to jest bufor. I to takich niuansów jest szereg tutaj, na które trzeba zwrócić uwagę.
No ale to słuchajcie, to jest tylko pompa ciepła. To jest jeden z tych elementów, które no akurat w obecnym okresie jest istotny, no bo mamy praktycznie połowę grudnia już, więc niedługo pewnie przyjdzie zima i mogą się pojawić silniejsze mrozy, więc no trzeba na to uwagę zwrócić. Ale pompa ciepła to nie jedyne źródło OZE. No bo teraz weźmy sobie na przykład taką turbinę wiatrową. No zobaczcie, taka turbinka wiatrowa, czy ona może działać? No, wydaje się, że w lecie nie ma to większego sensu, bo tam mamy fotowoltaikę i tak dalej, inne rozwiązania, ale w zimie, jeżeli ona będzie dobrze dobrana, jeżeli dobrze sobie zmierzycie parametry, w sensie swojej wieczności, prawda, miejsce, w którym będziecie tą turbinę chcieli zainstalować, jak te warunki wieczne będą spełnione dla odpowiedniej turbiny i ona też będzie odpowiednio dobrana, no to musi działać. Tylko no warunek. Nie idźcie w kierunku tego, żeby stawiać jakieś turbiny 10 kW na kominie własnego domu. Bo albo Wam się komin rozleci, albo to w ogóle działać nie będzie. Być może będzie się kręciło, ale nie ma szans, żeby produkowało. Także to też nie jest tak, jak się niektórym wydaje, że kupię sobie turbinę i wszystko będzie pięknie. No nie będzie. Wiecie, u mnie też znajdziecie parę materiałów na kanale o tych turbinach, co i jak. Niedługo też będzie szczegółowy materiał o turbinach, które testuję. Natomiast jak gdyby bądźcie rozsądni w doborze rozwiązań. Nie na siłę, nie patrzcie na wszystko, co ktoś Wam próbuje wcisnąć i sprzedać, bo to po prostu się nie sprawdzi. Wielu jest handlarzy, którzy chcą tylko sprzedać, a później ręce umywają, no bo jak nie działa, no to co on ma zrobić? No przecież Wyście kupili, to przecież byliście świadomym odbiorcą, prawda? Świadomym inwestorem. A to nie o to chodzi. Także turbina wiatrowa musi mieć odpowiednie parametry, musi być dobrze zainstalowana, odpowiednią moc, odpowiednią rozpiętość łopat, odpowiednią powierzchnię łopat, odpowiednie napięcie generatora i potem ten wiatr, który ją będzie poruszał, no musi mieć się na czym zaprzeć, te łopaty muszą być odpowiedniej wielkości, odpowiedniej średnicy. Zależy oczywiście od tego, czy turbina pionowa, czy turbina pozioma. Szereg znowu rozwiązań, potem odpowiedni regulator MPPT, który reguluje tą turbinę, odpowiednio ją wyhamowuje, ale nie całkowicie, tylko częściowo, żeby ona mogła się rozpędzić i tak dalej. Szereg znowu niuansów. Też się na tym będziemy kiedyś tam skupiać, nie w tym odcinku, natomiast tak chciałem Wam po prostu przybliżyć, jak to wygląda. Przejdźmy sobie teraz na przykład do fotowoltaiki. No właśnie, moi drodzy, fotowoltaika. Widzicie, takie fajne rozwiązanie, panele, prawda? Też wiele osób mówi, nie, to nie działa, albo to działa tylko w lecie i tak dalej. No nie, no tak to nie jest. Fotowoltaika, jeżeli jest dobrze wykonana, dobrze zrobiona, działa również zimą, w pochmurny dzień taki jak mamy dzisiaj na przykład. Mamy dzisiaj światło rozproszone i przy świetle rozproszonym bardzo fajnie zachowują się panele, które są zamontowane na płasko, czy prawie na płasko. Także słuchajcie, to też nie jest tak, jak niektórym się może wydawać, że no, nie będzie produkować. Będzie. Będzie produkować, będzie działać, ale warunek jest prosty. Dobrze dobrana instalacja do potrzeb. Wtedy ona się zwróci, wtedy to będzie mogło wszystko normalnie funkcjonować. Natomiast jeżeli będziecie do tego podchodzić na zasadzie ktoś tam powiedział, coś mówił, że to tam działa, ale tak nie do końca. Ja to chyba może sobie kupię, ale najtaniej jak się tylko da. Poszukam na aukcjach internetowych, bo może tam będą lepsze rozwiązania, może będzie taniej. Może ktoś mi to sprzeda za w ogóle używany już z odzysku. Coś tam pochodzi. Jeżeli tam będzie działało, no to może coś tam z tym zrobię, może faktycznie się przekonam. No nie. To jest złe podejście. Jeżeli posłuchacie osób, które już to mają, które w to zainwestowały, które od wielu lat sprawdzają, jak to działa, to dojdziecie do wniosku, że to ma sens. Natomiast jeżeli będziecie szli drogą, że fotowoltaika się nie opłaca, bo przecież lepiej jest płacić za prąd z sieci, to coraz wyższe rachunki, nie korzystać z tych nowoczesnych rozwiązań wytwarzających energię, no to faktycznie, no po co to robić? Po co wchodzić w panele? Zobaczcie, tak jak u mnie, czy właśnie instalacja tutaj na gruncie, na trackerach, prawda, dwuosiowych, w oparciu o SolarEdge'a, w oparciu o optymalizację mocy, MPPT na poziomie modułu, dwuosiowe trackery, o wiele większe uzyski. Dzisiaj pochmurny dzień, a ja mam kilka kilowatów produkcji z tej instalacji fotowoltaicznej naziemnej. To jest 26 kWp na ziemi. Na dachu mam 4 kWp. Też ten dach tam produkuje kilkaset watów w tej chwili. Nie jest źle. I spokojnie można się utrzymać. No ale to zostało dobrze dobrane. I tak mam w tej chwili za mało, dlatego robię tą moją inwestycję, tą moją rozbudowę, prawda? I magazynu, i fotowoltaiki. Ale o tym za chwilę.
Także tutaj no, myślcie rozsądnie, planujcie, konsultujcie się, piszcie nawet do mnie, ja Wam pomogę. I to też nie jest tak, że za wszelką cenę musicie rozwiązania kupować u mnie, brać ode mnie, prawda? Niekoniecznie, ja Wam postaram się pomóc. Jeżeli będziecie chcieli z mojej wiedzy skorzystać, z mojego doświadczenia, chętnie pomogę. Także myślcie dobrze, fotowoltaika działa i latem, i zimą. Wiadomo, że latem działa super, zimą, no to wiadomo, tak? No nie spodziewajmy się efektów nie wiadomo jakich, bo wydajność paneli fotowoltaicznych jest powiedzmy od 1 do 10% tej mocy nominalnej w tym okresie jesienno-zimowym, czy może zimowym bardziej, bo jesień to jeszcze nie jest taka zła. No ale o tym trzeba wiedzieć, a nie sugerować się tym, co ktoś powie, że tak będzie idealnie. Nie będzie. Trzeba to policzyć i dopasować. To samo dotyczy, tak na przykład osoby, co niektóre w off-gridzie, tak jak ja, prawda? No to off-grid bez magazynu energii jest niemożliwy, ale bez agregatu jest niezalecany. Bo weźmy sobie teraz taki agregat prądotwórczy. Zobaczcie, ja mam 35 kW agregat FOGO, polski agregat trójfazowy. Kawał maszyny. Wielkie rozwiązanie, ale ten agregat działa perfekcyjnie. Z nim nie ma problemu. On się uruchamia, ładuje mi magazyn energii, kiedy jest zbyt pochmurno, kiedy mam mało energii, chociaż w tej chwili od czasu, kiedy już moje rozwiązanie żelowe zostało wydane dalej do pracy kogoś innego, a ja korzystam z LiFePO4, to jest diametralna różnica. Wydajność akumulatorów LiFePO4 jest nieprawdopodobnie, jest nieporównywalna w ogóle z jakimkolwiek kwasem. Zobaczcie. Duży agregacik, tak jak potrzeba. Wszystko dopasowane. Jak potrzeba, to ja sobie go tam załączam, prawda? I nie ma problemu. Działa. Być może kiedyś go jeszcze powiększę, bo to jest 35. Myślę o tym, że jak będzie ta większa inwestycja, to może zrobię tutaj jakąś 150 albo 200 kW agregat. Nie będzie dużo większy w sensie gabarytów, natomiast moc będzie zdecydowanie lepsza. I widzicie, można, da się. Tylko trzeba to wszystko znowu umiejętnie dobrać. Ja wiem, że to kosztuje, ale cel jest taki, to się ma zwracać. A im więcej tych rozwiązań, tym one szybciej, łącznie się zwracają. No bo teraz, na przykład, auto elektryczne. No właśnie, przejdźmy sobie do auta. No zobaczcie, 2 samochody elektryczne, Kia Niro i Hyundai Kona Electric. Wiem, trochę brudne, no ale to okres taki, że jest dużo błota, więc trzeba by jechać na myjkę, ale to i tak nie wiem, czy jest sens, bo za chwilę będą tak samo wyglądały. Ale spójrzcie, to wszystko działa. Można spokojnie jeździć samochodem elektrycznym, ładować go, nawet w pochmurne dni i będzie ok. W grudniu to nie jest tak, że nie ma słońca. Zobaczcie, ja Wam teraz pokażę, skieruję kamerę na niebo. Widzicie? Nie ma słońca, ale jest taki jasny punkt. Więc ten punkt sprawia, że już mamy jakąś tam większą energię, a tracker się ustawia, panele się ustawiają do tego punktu. Więc tej energii będzie 2, 3, 4 kW więcej. Będzie chodziło. I teraz zobaczcie, to autko elektryczne, jedno czy drugie. Była lepsza pogoda 2-3 dni temu. Ja sobie je naładowałem, obydwa. I teraz spokojnie mogę nim jeździć przez 2-3 dni do tygodnia czasu. Raz na tydzień na ogół wychodzi jakieś tam większe słoneczko i znów można samochód podładować. To jest mobilny magazyn energii. Magazyn energii na kółkach. Może nie jest to do końca OZE, ale całościowo sprawia, że inwestycja w te rozwiązania właśnie OZE inne zwraca się i to o wiele szybciej, bo nie płacicie za paliwo, bo ładujecie się w domu, bo ładujecie się z własnych źródeł odnawialnej energii, prawda? Z fotowoltaiki, z turbin wiatrowych. To są rozwiązania przyszłości. I tak na to trzeba patrzeć. I całościowo, nawet jeżeli to kosztuje, powiedzmy, kilkaset tysięcy złotych, to i tak w okresie tych, powiedzmy, 5, 7, no 10 lat maksymalnie zwróci się. A mówiąc o magazynie energii, nie pozostaje nic innego, jak to, żeby przejść właśnie do magazynu. Bo to jest kolejna rzecz niezwykle istotna do tego, żeby całe te systemy działały, żeby je spinać razem. No właśnie, moi drodzy, i magazyn energii. No, ja wiem, że mnie to wielu ma za wariata, prawda, i tak dalej, bo ja tutaj sobie jakieś tworzę dziwne rozwiązania, prawda, w pełni niezależne od sieci energetycznej w off-gridzie. Ale ja wiem, po co ja to robię. Ja wiem, jaki jest mój cel i co chcę osiągnąć. Jestem świadomy i wybieram świadomie. Właśnie dlatego to robię. Nie wymagam tego, żeby wszyscy jakby mieli tą wiedzę, prawda?
Bo jeżeli ktoś nie ma tej wiedzy, to od tego są takie osoby jak ja, żeby pomóc, żeby podpowiedzieć. I naprawdę nie patrzcie na to przez pryzmat tego, że ja to robię tylko po to, żeby za wszelką cenę sprzedać. Nie. Ja z chęcią pomagam, po to prowadzę ten kanał, po to dzielę się wiedzą, żebyście tą wiedzę dostali w pigułce, że tak powiem, prawda? A jak chcecie szczegółowo, to od tego są konsultacje i ja też chętnie pomagam. No teraz zobaczcie. Przecież co ja tu mam? Pylonteka w szafie, tak? Zainstalowane z jednej strony 16 akumulatorów, z drugiej strony drugie 16 akumulatorów. Więc jak widzicie, razem 32 sztuki US3000C to jest 108 kWh dostępnej energii. To nie jest mało, a będzie tego więcej. Widzicie, w tej chwili niby mamy tylko dwie diody z 6, prawda? Czyli powiedzmy w granicach tam 20% są akumulatory naładowane. Ale wszystkie ładnie zbalansowane, to wszystko sobie działa, Victron o to dba. Tak, właśnie ten Victron. Te trzy falowniki Quattro 10 kVA, czyli razem 30 kVA mocy pozornej, podłączone do całego tego systemu. To funkcjonuje, to się sprawdza. Te falowniki mają 8 rok i działają bez zarzutów. Niebawem będą tu zamontowane falowniki 15 kVA, ale nie w ilości sztuk 3, tylko w ilości sztuk 18. To się wiąże z całym tym moim projektem, tak zwany magazyn energii za 900 tysięcy plus pierdoły, gdzie pierdołami jest ta fotowoltaika, którą też będę rozbudowywał, bo ona będzie miała 150 kWp, a nie 30 jak teraz. I właśnie po to, żeby mógł agregat wyeliminować. Znowu, robię to świadomie. Wiem, co chcę osiągnąć. Chcę postawić stację ładowania samochodów elektrycznych. Stację dużej mocy. Stację, prawdopodobnie jest na niej ładowarka DC docelowo o mocy 480 kW. To będzie power. To będzie ładowanie samochodu. Tak ma to działać. I widzicie, da się. Da się żyć w off-gridzie, da się żyć w hybrydzie, da się być w różnych systemach, jak ktoś jest podpięty do sieci, to w net meteringu, w net billingu, to wszystko jest możliwe. Ale trzeba wiedzieć, jak się za to zabrać, jak to robić po kolei. Niekoniecznie za wszelką cenę, od razu potężne inwestycje. Zróbcie mały system. Ja często Wam pokazuję na moich materiałach nasze realizacje. Malutkie systemiki. 1, 2, 4 akumulatory. Jedna faza, 2, potem 3, rozbudowa. Stopniowo, aż osiągniecie niezależność. Aż będzie to wszystko Wam fajnie działo i tak jak chcecie. Niekoniecznie musicie od razu wykładać miliony złotych na to. Powoli. Słuchajcie, nie przedłużam, bo wiecie, że ja to lubię ten temat i mogę tutaj do Was mówić całymi godzinami. Natomiast to jest po to, żeby Wam dać do myślenia. Powiedzcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Który z tych elementów, które dzisiaj tak poruszyłem, najbardziej Wam się podobał? Co byście zmodyfikowali może? Jak to wszystko może wyglądać? Czy może macie jakieś pomysły, jak to może jeszcze lepiej działać? Gdzie tą energię jeszcze można przeznaczać, żeby on się nie marnowała, powiedzmy sobie tak kolokwialnie, prawda, na przykład latem, bo w zimie to wiadomo, że jej zawsze jest mało, ale w okresie wiosenno-letnio-jesiennym jest jej na tyle dużo, zwłaszcza przy dużej mocy instalacji fotowoltaicznej, że nie ma co z nią robić. Także no, tak to ma właśnie wyglądać. Zobaczcie, szafa pełna akumulatorów, a tu jeszcze 4 stoją puste. Niebawem one będą zapełnione. To będzie 540 kWh magazyn energii. Wydaje się, że w domu on jest niepotrzebny, że po co komu taka pojemność? No właśnie po to, żeby cały rok być na off-gridzie bez agregatu. To jest cel. To jest cel, żeby ładować samochody szybko, dużą mocą, a dzięki temu, że będzie dużo baterii, dużo ogniw, które będą obciążane niewielkimi prądami, te prądy będą się rozkładały na te ogniwa, no będziemy mieć o wiele większą żywotność tego całego systemu. I właśnie tak to ma wyglądać, tak to ma działać. Także słuchajcie, ja Wam bardzo za dzisiaj gorąco dziękuję. Jak się podobało, to proszę o liczne komentarze, subskrypcje, łapki w górę i trzymajcie się do następnego razu. Piszcie, co uważacie. Cześć!